Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy jesteście na kanale Serwis Bajka. Dziś obiecany w jednym z poprzednich filmów wybuchający człowiek. Cichym bohaterem tej opowieści jest KTM, ponieważ będzie miał ścisły związek z tematem, o którym chcę Wam opowiedzieć. Czym jest wybuchający człowiek? Ci, którzy czytają komentarze pod filmami, wiedzą, że chodziło mi o tak zwany stack down w damperze. Stack down pojawia się wtedy, kiedy podczas spuszczania powietrza z dampera tłok chowa się do wewnątrz. Jest to dokładnie taki efekt. I wtedy wiemy, że coś jest nie tak, mianowicie zużyte są uszczelki, trzeba je wymienić. Może też mieć to związek z uszkodzeniem mechanicznym dampera, ale oczywiście tutaj zajmiemy się przypadkiem standardowym, czyli wymieniamy uszczelki. Do tego Foxa będę zakładał taki zestaw, natomiast ta część serwisu będzie tematem na inną opowieść, a ja zajmę się dzisiaj klasycznym stackdownem, wybuchającym człowiekiem i opowiem Wam, jak rozbroić ten element bezpiecznie, ponieważ troszkę sobie śmieszkujemy, natomiast jako, że tutaj zbiera się duża wartość ciśnienia, czasami mniejsza, czasami większa, podczas rozbierania całość zachowuje się jak granat i tak naprawdę może być dla nas niebezpieczna, więc zalecam szczególną ostrożność. Niezbędne będą takie okulary, kawałek szmatki i klucz paskowy do odkręcenia puszki komory powietrznej. Tego typu rzeczy dzieją się nie tylko w damperach, ale również w amortyzatorach przednich. Myślę, że każdy, albo przynajmniej większość osób zajmujących się serwisem amortyzatorów miała przypadek, kiedy taki sprzęt wybuchł jej w ręce, stąd tytuł dzisiejszego filmu. Sam miałem taki przypadek, robiłem bardzo specyficzny amortyzator sprzed wielu lat, do którego nie było manuali serwisowych. Musiałem kombinować, jak go rozebrać. Był o tyle dziwny, że posiadał dwie komory powietrzne, z czego jedna była ukryta. Dostęp do niej był ukryty przez dodatkową nakrętkę. Nie wiedząc o tym, podczas rozbierania nastąpił wybuch i chciałbym, żebyście Wy takich sytuacji uniknęli, ponieważ uwierzcie mi, są naprawdę niebezpieczne. Kiedy podczas rozbierania dampera patrzylibyśmy tutaj na niego od góry, puszka wybuchłaby nam w twarz. No, sami rozumiecie, co może się stać. Także jak rozebrać taki amortyzator? Umieszczamy go w miękkich aluminiowych szczękach imadła, a tutaj w miejsce, przez które przechodzi śruba, umieszczamy szmatkę w taki sposób, aby kiedy będziemy odkręcać puszkę komory powietrznej i nastąpi wybuch i puszka komory powietrznej pójdzie w górę, mogła oprzeć się nam na szmatce i nie wystrzeliła poza stół serwisowy. Co stałoby się, gdybyśmy spróbowali rozebrać damper z zsuniętym tłokiem bez żadnego zabezpieczenia? Zakładamy klucz paskowy na puszkę komory powietrznej i odkręcamy przeciwlegle do ruchu wskazówek zegara. Tutaj bardzo ważna uwaga, jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z mniej, czy też bardziej niebezpiecznym damperem. Kiedy czujecie, że podczas odkręcania puszka stawia bardzo duży opór, oznacza to, że zebrała się tutaj znaczna ilość powietrza, oddziaływuje mocno na puszkę, wypycha ją do góry. Jeśli ta siła jest mniejsza, mamy do czynienia z mniejszym granatem, ale oczywiście również uważamy. Odkręcamy dość szybkim, pewnym ruchem, aby nie uszkodzić gwintu naszej komory powietrznej. Jak widzicie, nawet nie zdążyłem dokończyć. Amortyzator jest rozbrojony. Nastąpił, mam nadzieję, dobrze słyszalny wybuch, ale chciałem Wam powiedzieć, że jeśli zbyt wolno będziemy odkręcali tę puszkę, jako że gwint jest drobnozwojny, na puszce tutaj wewnątrz aluminiowego elementu, tak zwanego eyeletu, bardzo wysokie ciśnienie, które oddziaływuje na tę puszkę, jednocześnie na ten gwint. Kiedy odkręcamy puszkę i dosłownie 2-3 zwoje zostały nam wkręcone, no taki gwint może się zerwać, więc należy odkręcać to szybkim, pewnym ruchem i po prostu nie bać się tego wybuchu. Teraz pozostało tylko wyjęcie szmatki i wyjęcie komory powietrznej. Te uszczelki i te teflonowe ślizgi są do wymiany, podobnie jak te, oraz tutaj wewnętrzny o-ring. To znajduje się w zestawie, który pokazywałem Wam na początku i taki serwis będzie wówczas zakończony. Ja teraz dokończę sobie spokojnie resztę pracy, a jako że mamy dziś bardzo wyjątkowy dzień, jestem, jak widzicie, sam w pracy,
A to dlatego, że nasz mechanik Mateusz bierze dzisiaj ślub, a jego brat będzie świadkiem. Dlatego chłopaki, życzymy Wam wszystkiego najlepszego i choć obejrzycie ten film już po ślubie, to wiedzcie, że trzymamy za Was kciuki. Hej, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.